Po ostatnim sukcesie wycieczki do Tczewa, gdzie jechałem z wiatrem, tak mi się to spodobało, że to już chyba będzie taki zwyczaj. A może to będzie nawet nowa religia, bo dochodzą nowi wyznawcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z Wojtasem dotarliśmy do Władysławowa i zmierzamy na najbardziej wysunięty na północ punkt Polski. Czyli jedziemy do Jastrzębiej Góry, zobaczyć Gwiazdę Północy, a potem będziemy oczywiście z wiatrem wracać do domu, po prostu. Gwiazda Północy to taki pomnik, bo jakbyśmy pojechali do Mielna, to tam są same Gwiazdy Północy. Ludzie zwykle jak przyjeżdżają do Władysławowa w lecie, no to zwiedzają, wiadomo, jakieś stragany, restauracje. Pokręcimy się chwilę po Władysławowie, jedziemy teraz zobaczyć, czy duża fala na falochronie. Dzisiaj wiatr z północy, dość silny, więc wracając do domu będziemy mieć go centralnie w plecy. Faktycznie wycieczki edukują. Byłem parę razy we Władysławowie, ale dzisiaj się dowiedziałem, że Władysławowo ma port. A najlepsze jest to, że jeśli się nie mylę, to tutaj byłem obok tego portu, nie? Co tu robiłeś? Nie zwróciłem uwagi. Co tu robiłeś, Wojtas? Nie, no zobacz, że są stragany, więc sądzę, że będąc w Władysławowie tutaj byłem, nie? Kurde. Prestiżowe, ale No. słuchajcie, toaleta nieczynna. Najbliższa czynna toaleta publiczna we Wrocławiu. Na ulicy Chryniewickiego. Ale grząski piasek. Ładnie tutaj nawiewa z plaży. Fajnie tu jest i przede wszystkim nie wieje. Jesteśmy osłonięci takimi zaporami przeciwczołgowymi. Wojtas, czołgi by nie przejechały, nie? Nie, ale już wiemy, skąd biorą zapory na wschód. Kradną nam z falochronu. Dokładnie, kradną z falochronu. Tutaj jeszcze na falochronie jakie fajne historyczne murale opisujące najprawdopodobniej tutaj zaślubiny Polski z morzem, bo tam i generał Haller był. I dotarliśmy do Zielonej Latarni. My też mamy w Gdańsku Zieloną Latarnię, ale to nasza taka ciekawsza chyba. Zaliczamy wszystkie atrakcje, to zaliczymy też Zieloną Latarnię. Dzisiaj też będzie latarnia Rozewie. Ta to jest raczej takim punktem informującym, gdzie się wchodzi do portu. W odróżnieniu od naszej latarni, tu jesteśmy na otwartym morzu, a nie w zatoce. Więc jest różnica i jest różnica też w falach i w wielkości falochronu, bo jest bardzo szeroki. Słuchajcie widzowie, takie fajne platformy, które pływają, ale mogą też stać na tych palach. Kto wie, do czego to jest, niech da znać. Ja się nie znam na technice morskiej, ale wygląda to bardzo ciekawie. No, jaka kotwica, co? Konkretna. Ale śmiesznie, przypływasz do portu, rozkładasz nogi i se stoisz na dnie, nie? No, rozstawiasz statyw i działasz. Zobacz. Spoko, fajne. Pewnie do remontów i takich rzeczy, może jakieś tam na miejscu rzeczy robione, drobne. Ale chyba na podobnej zasadzie są platformy wiertnicze, nie? No tak, Które może tak być. A takie platformy wiertnicze można by było zobaczyć w stoczni remontowej, ponieważ w Gdańsku bardzo często są remontowane platformy wiertnicze i zobaczyć takie platformy wchodzące do portu można zobaczyć w Gdańsku na Robi przykład. wrażenie. Nie? Właśnie trzeba wtedy się udać do Gdańska na Zieloną Latarnię, No i zobaczyć, jak to wygląda. a tu jest Kopernik, taki mniejszy. No. Geofizyka Toruń. To mogą być rzeczywiście jakieś badawcze. Tutaj panowie sieci wyciągają i sposobem, proszę, samochodem. A czemu nie? Elegancko. Trzeba się wspomagać. Ważna jest technika. Narobić, Jest skuteczne, to dokładnie, narobić to się każdy głupi umie. Ale żeby sprytnie pracować. Fajnie, zwiedzamy sobie ten port. ale Dzisiaj- tu też z fajnych, dużo małych łódeczek takich jest. W starym klimacie. No fajnie jest tutaj, bardzo fajnie. No, za nami chyba najbardziej charakterystyczna budowla z Władysławowa, budynek Urzędu Miejskiego. Tam na górze jest wieża widokowa. Już kiedyś była we vlogu, czy tam na jakiejś relacji z naszej wycieczki. Tam nawet Wojtas do tej kuli wchodził kiedyś. O, sklep rowerowy, ale nie... O. Ty, otwarty chyba nawet.
Proszę bardzo. Widzisz? Takie Władysławowo po sezonie to takie lekko smutne jest, wiadomo. No ale jakieś ciuchy były otwarte, jedzenie pozamykane. A powiedz Wojtas, ty dzisiaj jak tam z obiadkiem stoisz? Z obiadkiem generalnie no to obiad chyba w domu zjemy, a tutaj na trasie to też coś trzeba będzie zjeść, ale zobaczymy co będzie otwarte. Ja pytałem Wojtasa, czy zje obiad, a on to już 2 obiady by zjadł. Jeden tutaj, jeden w domu. W sumie dla Wojtasa to nie ma różnicy. A pani doktor mówiła, 10 kilo trzeba zrzucić. Tak, pani doktor. Co się stało, Wojtek, właśnie? No niestety troszeczkę Już koniec rumakowania. PESEL troszeczkę się odzywa. Zaczyna się delikatnie odzywać. Pani doktor powiedziała, że ma pan schudnąć. Bo wbrew pozorom Wojtas mam mówi, pani to mięśnie, to się nie da. Nie, pani doktor stwierdziła, że widzi co tam jest, ale i nadal mam rezerwy do schudnięcia i dała mi kilka miesięcy. Ja pomagam Wojtasowi schudnąć, dlatego wziąłem go na wycieczkę z wiatrem. Już się na razie chłopak za bardzo nie zmęczył, przygotowuję go do tego. Przygotowuję go. No bo to ciśnienie za wysoko nie może skoczyć. Nie może być tak, że od razu pojedzie na hardcora pod wiatr. Jesteśmy na głównej autostradzie prowadzącej wprost do Jastrzębiej, ale wypatrzyłem, że jakiś park tutaj jest. Idziemy zobaczyć. Tutaj jeszcze nie byłem. Pomnik jest, na pewno jakiś bardzo ważny pomnik. Park miejski imienia Hieronima Jarosza Derdowskiego, zbudowany w latach 30. O proszę, taki stary jeszcze nie byłem, ale po rewitalizacji. Słuchajcie, bardzo przyjemnie, bo jest luty. Przepraszam, 1 marca dzisiaj. Ale tak w sezonie to nie wiem, czym chciał tu być. Nie zajechaliśmy na Aleję Sław Sportu, czy jak ona się tam nazywa. A już nie będziemy jeździć w takie mainstreamowe miejsca, to każdy zna. A poza tym pojedziemy tam, no jak już my będziemy na tej alei. Z nas są sportowcy pierwszej klasy. Wojtas teraz jak będzie trenował, żeby te 10 kg zrzucić, no myślę, że gdzieś w sierpniu jest szansa, że na tej alei Sław Sportu się znajdzie. No na pewno. Od razu pójdzie. Tylko Wojtas, ja nie wiem co tam się odciska, czy twarz, ręce, w chodniku, czy w czymś, nie wiem. W zależności jaki sport trenujesz. A ty jaki trenujesz? Na razie żaden. Aha, Na czyli razie powinieneś ten. dostać medal na zachętę, bo na razie Dokładnie. trenujesz jeszcze nie wiesz co. Centralny Ośrodek Sportu Cetniewo. To jest miejsce, gdzie się przygotowują do olimpiad i wszelkich turniejów. Ogromny kompleks sportowy. Nasza kadra tu trenuje na pewno. Tu właśnie jakieś bardzo ważne zawody są. Wojtas, kto z kim gra? Kto z kim gra? Dziewczyny grają. O, proszę, jak elegancko. Bardzo dobrze. Dziewczyny z dziewczynami. Przyszłość naszego narodu. No, tak trzeba żyć. Trochę sportu w tą sobotę, a nie tam siedzieć w domu. A taka mała ciekawostka, w Gdańsku autobusy jeżdżą z napisem, że Gdańsk domem reprezentacji narodowej w piłkę nożną kobiet. Nie widziałem takiego czegoś. Jest takie coś? Jest takie coś. Mamy jedną piłkarkę. De facto gra w tym samym klubie co nasz Lewandowski i Szczęsny. Jest jedną z najlepszych na świecie. Więc Ja nie wiem. wiecie, Nie znam. rozwija się. Latarnia w Rozewiu, bardzo ładna, ale nieczynna do 1 maja, więc jakbyście chcieli przyjechać, to przyjedźcie na majówkę. A Wojtas tak chciał wejść na latarnię. No widzisz, myślałem, żeby Roziego zabrać, Rozi by z nami wszedł. Jakby Rozi z nami pojechał, to by była kolejna latarnia, na którą nie wszedł. Także, nie no, był raz chyba, nie? Nie był. Nie był. Nie był, Ale nie był. na wieżycę wszedł. Do połowy, połowy. ale wszedł. Do połowy się liczy? Bądźmy optymistami, czyli Do połowy wszedł. do połowy wszedł. Nie wiedziałem mówić, że do połowy nie wszedł. Tak sobie myślałem w tym roku, czy by nie cyknąć takiej szybkiej R10, czyli polecieć tak 3 dni
żeby tylko zaliczyć wszystkie latarnie. Ale nie wiem, czy to ma sens, jak myślicie? Taka jazda, taka trochę można powiedzieć treningowa, taka trochę treningowa, a też taka, żeby zrobić mały audycik, co tam się zmieniło na szlaku. No i przy okazji właśnie sobie odhaczyć wszystkie latarnie. A jest ich trochę. O, tu nawet możemy zobaczyć właśnie, jakie mamy latarnie. Panie Wojtku, czy zechce nam Pan opowiedzieć coś o tych latarniach? Tych latarni na pewno jest sporo i to są takie najbardziej znane, ale ciekawy pomysł naprawdę na szlak. Można go zrealizować oczywiście robiąc R10, zaliczyć te wszystkie latarnie, bo my chyba wszystkich latarni nie zaliczyliśmy na Bo R10. my w ogóle się nie spinaliśmy, żeby je zaliczyć przede wszystkim. No To właśnie. Tak przy okazji, nie? Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem wtedy, że jest taki szlak chyba. Jak Maciek sobie tu nakręci te wszystkie latarnie i nie pojedzie tej swojej trasy R10, to jak se uruchomi ten filmik, to prawie jakby przejechał. Zobaczcie, macie wszystko na miejscu. Po co jeździć? Do tego nawet jak przejadę, to wy już nie musicie jechać. Wystarczy, że obejrzycie film, to już tak jakbyście byli. Dokładnie. Tak działa? Ja na tłusty czwartek na przykład oglądałem, jak inni pączki jedli. Ja zjadłem tylko 2, a wy ile? Nie, sorry. 2 zjadłem rano. Właśnie ile zjadłeś pączków na tłusty czwartek? Na tłusty czwartek chyba zjadłem z 5 pączków, ale chciałem zaznaczyć, że Fido zjadł 2 pączki, największe w Trójmieście, No to ja nie wiem. więc one chyba koło kilograma mają wagi. Nie, moje były normalne, moje były okej, ale takie Było okej, no. z cukierni. Słuchaj, a te pączki jadłeś po tym, jak pani doktor powiedziała, że masz schudnąć, czy przed? Oczywiście, że po. No jak przed. Jego pączki były smażone na oleju light. Ale nie, chciałem zauważyć, że po prostu pączki, te pączki co zjadłem, to wziąłem ile kalorii miały te pączki i odjęłem od dziennego zapotrzebowania. Czyli Wojtas, I jeszcze 3 dni tylko nie mogę pączki. jeść. Tylko pączki jest. No. Jeszcze wychodzi mi, że dopiero w poniedziałek coś zjem. Wojtas mnie trochę zaskoczył, bo ja sobie w pociągu, wiecie, jak prawdziwy Polak, odwijam jajko, kanapkę, a on nie ma kanapek. I mówię, kurde, podzielić się teraz, czy nie? Nie no, ale już jak ma chudnąć, to nie będę go karmił, nie? A tutaj latarnia morska Rozewie 2. No i jesteśmy zamknięci, Jesteśmy odcięci od świata. zamknięci, przejścia nie ma. I słuchajcie, tutaj duże zaskoczenie może być, również nieczynne do 1 maja. Makieta dla niewidomych. Mogą sobie podotykać, jak wygląda ta latarnia. Bo oni mogą tylko zobaczyć rękoma. To uważam, że to jest bardzo super. W Gdańsku też jest kościół mariacki tak przedstawiony. W ogóle jak teraz się jeździ, to jest bardzo dużo obiektów w takiej formie przedstawionych i uważam, że to jest super sprawa. Wstyd się przyznać, ale w tej latarni to ja nigdy nie byłem, no bo w Rozewiu to już kilka razy, ale w Rozewie 2 jednak zaczynam się przekonywać, że to nie jest głupi pomysł, żeby te latarnie zrobić. Wojtas mówi, żeby pojechał ze mną, jakbyśmy mogli to zrobić w jeden dzień. Mówię, że w jeden dzień to nie dam rady, ale tak w półtora? W półtora może byśmy dali radę, nie? Dobra, słuchajcie, jedziemy, bo już gadamy głupoty, nie? Gadamy głupoty, a jesteśmy już blisko najbardziej wysuniętego na północ punktu Polski. Ciekaw jestem, czy od drugiej strony byśmy tu dojechali w ogóle, bo zobaczcie, tutaj przejścia nie ma. Od drugiej strony co? Do tej latarni. Nie, tak tylko jak tu można do niej. Tylko z tej strony, nie? Ona jest właśnie tak schowana, dlatego ja tu nigdy nie byłem, nie? R10 daje w lewo, a my z Wojtasem wbijemy się teraz w las, bo chcemy dojechać do tego najbardziej na północ wysuniętego punktu, a tam jakiś szlak leci, tylko że to jest chyba pieszy, więc jakby nie było błota, to można pojechać. Jak dla mnie spoczko, Nie jest tak źle. jest ok. I taka fajna traska leci przez las. Całkiem przyjemnie. Powinniśmy wyskoczyć zaraz centralnie na Gwiazdę Morza. Czy ja tej nazwy nie przekręcam? Przekręcam wszystkie nazwy. Tak, Gwiazda Morza jest też w Sopocie. Co to jest? To jest kościół Gwiazda Morza. A! Wow! Yeah! O, fajnie! Wszędzie klify, nie? Tak. Właśnie nie zaliczyliśmy jeszcze żadnego punktu widokowego. Może jeszcze się uda, bo zaraz będziemy odbijać z trasy. Słuchajcie, dam radę. No nic, trzeba objechać. Miały być widoczki, to proszę bardzo. Będzie trasa widokowa. O, ale klimatycznie, no, super. Wow.
pan w kajaku. Ty, ale to nie ma napędu żadnego, zobacz. Ty, on startował z klifu pewnie, ale jak się unosi. Ale tu jest fajnie, naprawdę. Kurde, jest klimat tutaj. Patrz, nawet na kocach leżą na plaży. Opalają się prawie. Na kamerce to oczywiście tego nie widać, ale tu jest mega wysoko. Super jest ten klif. Tutaj w Trójmieście też mamy taki klif w Orłowie, ale on nie jest aż tak wysoki. Traska niesamowicie klimatyczna. Jest po prostu z takim widokiem, to aż się chce jechać wzdłuż Bałtyku. Nasza gwiazda morza okazała się gwiazdą północy. A ja wiedziałem, że ja przekręcę tą nazwę. Ja nie jestem w stanie zapamiętać kilku nazw, albo nawet jak je pamiętam, to je przekręcam. To już chyba będzie moja taka wizytówka. Byliśmy na Helu, gdy byliśmy na początku Polski, to teraz jesteśmy na najdalej wysuniętym. Jesteśmy na początku Polski od północy, można Od powiedzieć. północy. Tak, no bo tam to jest Kopiec Kaszubów, to jest takie symboliczne miejsce. Ale to w Zakopanem wtedy mamy początek Polski, czy jak? Nie, początek jest zawsze na górze. W każdym razie wiecie, to też jest takie symboliczne. Gwiazda północy, wyznacznik punktu wysuniętego najdalej na północ. Ale wiadomo, że jak się uprzemy, to zaraz pójdziemy na plażę i będziemy dalej. Mogliby postawić tam, gdzie fale dochodzą i byśmy Właśnie, byli. mogli tam go postawić na plaży. No, ale postawili tu. Tu jest bezpieczny, bo tam ta plaża w czasie sztormu to raz jest, raz jej nie ma. Wojtek, co my teraz będziemy zdobywać? Jak już zdobyliśmy najdalej wysunięty na północ punkt Polski, to teraz tylko Nordkap nam został. No, jeszcze najdalej na południe wysunięty punkt Polski. W sumie byliśmy, słuchajcie, na wschodzie, byliśmy na zachodzie, chociaż ja tam nie pamiętam, żeby były takie wyznaczniki typu najdalej wysunięty punkt, chociaż my na zachodzie to jechaliśmy niemiecką granicą. Można powiedzieć, że zostało nam do zaliczenia południe, No, może w tym roku. można zrobić wszystko, wystarczy tylko chcieć. Teraz plan jest dostać się jak najszybciej do Eurovelo 10, do drogi między Krokową a Swarzewem i polecimy sobie kawałek ulicą. Temperatura 3 stopnie. No, to co, na jezdnię? No w sumie tak, bo to chodnik. Sobie zjadę zaraz. Przejechaliśmy część do zwiedzania i jedziemy teraz część do jeżdżenia i połykania kilometrów. Nie wiem, czy nam zwróciliście uwagę, po lewej był taki sklep spożywczy, on się nazywał Koka. Nie wiem, jak nazywasz sklep spożywczy Koka. No to tak już coś sugeruje się tak przyjezdnym. Tutaj w lewo R10 skręca, a my walimy prosto. Żeby się jak najszybciej dostać do Eurovelo 10. 30 km na godzinę, a ja nie pedałuję. Dokładnie. Czyli jednak moja filozofia jazdy z wiatrem się sprawdza. Normalnie prawie jak napęd elektryczny. Tutaj jest jeszcze z górki oprócz wiatru, nie? Słuchajcie, najlepiej mieć takiego kolegę Wojtasa. Można się za nim schować, wsiąść mu na koło i wtedy kilometry same wchodzą. Kurde, 35 już daje. Na tym rowerze taki trochę mało aerodynamiczny jestem. Dosyć szybko te kilometry idą. Krótka przerwa, Wojtas poszedł szukać kawy do Lewiatana. Nie wiem, czy mu się to uda. Ale może weźmie jakiegoś batonika na drogę. Bo to nie ma tak, że wiecie, że to dieta i że spalasz, tylko to trzeba jeszcze uzupełniać, że trzeba mieć co spalać. A białkowe wziął, Białkowe, że niby na diecie. No. Chociaż to jest pis na wodę białkowe. Powiedz, gdzie masz tą kawę? Kawę mam w żabce gdzieś po drodze. Raz, dwa, trzy i łebcz. I zaraz łapiemy Eurovelo 10. A, to no, pamiętam tą trasę. Zajebista ona jest. Kurwa, nie Jaka to pogadasz. trasa? Zajebista. Aha, myślałem, że inaczej powiesz. Jak? No, nie wiem, to już nie musiał pikać. A A, zajebista to brzydkie słowo? nie, już nie. Już nie, a to dobra, to zajebista. O, Swarzewo, tam zmierzamy na lewo Władysławowo. Trasa wybudowana na dawnej tak naprawdę linii kolejowej. Ciekawostka, że punkty obsługi rowerzystów są w miejscach, gdzie były stacje kolejowe. Ale sama koncepcja budowania tras rowerowych na dawnych trasach kolejowych jest bardzo fajna.
ponieważ trasy nie są aż tak wymagające, ponieważ pociąg nie może mieć za dużych podjazdów. Druga sprawa, nawierzchnia, wszystko jest już przygotowane. Wystarczy tylko ułożyć asfalt. Wystarczy nalać tyle asfaltu, żeby przykrył tory. No dokładnie i można jechać. Punkty obsługi, rowerzysty po drodze zrobić parę, bo to się zawsze przydaje, żeby stanąć, odpocząć, wypić kawę, czy tam żeby dzieciaki odpoczęły. I bardzo fajny pomysł. W Polsce już jest trochę takich tras. Jesteśmy na jednej z nich. Kolejną taką trasą chyba jest żelazny szlak rowerowy. No, Jeszcze jest stary szlak kolejowy, chyba taka trasa z Wałcza do Kołobrzegu. Sporo jest tych tras chyba. no a tutaj taka trasa, daleko od ulic, od wszystkiego. Wziąć dzieciaki, przyjechać i jeździć. A asfalt taki, że trening szosowy też tak naprawdę można zrobić. U mnie na kanale już był film właśnie z takiej rodzinnej wycieczki rowerowej całym tym szlakiem. On tak trochę prowadzi donikąd, no ale już o tym opowiadałem. To macie na górze odnośnik. Jeżeli Was interesuje ten szlak, to sobie kliknijcie i możecie obejrzeć, jak to wygląda. Tak tylko na szybko powiem, że mega najlepszą atrakcją tego szlaku według mnie jest Muzeum Pancerne w Kłaninie. I tam na filmiku też możecie zobaczyć, jakie mają eksponaty. To jest prywatne muzeum militarne. Jest mega. Koniecznie musicie je odwiedzić, jeżeli nie byliście. Taki jedziemy z Wojtasem i się jaramy tym szlakiem, bo jest tak pusto. No i przede wszystkim, słuchajcie, jest jakby cały czas z górki, a wcale nie jest z górki. Ciekawe dlaczego. Może jakiś wiatr? Może czy coś? Jakiś wiatr? Z północy? Znaczy, jak południe? wiatraczki jak zasuwają, prąd się robi. Szczerze mówiąc, stąd wiemy w ogóle, że jest wiatr, nie? Dokładnie. To co, Wojtas, wstępujesz do tego kościoła mojego? Do tej religii przystępujesz? Tej religii. Gdzie będziemy jeździć tylko z wiatrem. To trzeba się zastanowić. To trzeba, Nie to wyrzekasz się, poważne nie wyrzekasz się decyzje. wiatrów. Tak, nie wyrzekam się wiatru. Nie można. Czasami, szczerze mówiąc, nie jest przyjemny wiatr w twarz, ale czasami jak człowiek przyjedzie, to taki silny wiatr, jest taki dumny z siebie, że jest, kurde, taki wiatr, a ja dałem radę. Jeśli chodzi o samą przyjemność z jazdy, no to wiadomo, zawsze lepiej z wiatrem. Wtedy fajnie też średnia rośnie. Człowiek się nie męczy, prawie jak ze wspomaganiem elektrycznym. A ty byś chciał na elektryku pojeździć? Uważam, że elektryki są dobre. Na razie na elektryku, tak jak ja jeżdżę, to nie, ale też mieszkam blisko, pracuję blisko domu, więc mam bliski dojazd do pracy, więc tam rower elektryczny nie jest wymagany, ale na przykład jakbym, powiedzmy, miał z 7-8 km do pracy, to uważam, że rower elektryczny to zajebista opcja, która może fajnie rozwiązać dojazd i powrót z pracy. Uważam, że rowery elektryczne to naprawdę jest przyszłość i jestem świadom tego, że przyjdzie taki dzień, że będę miał tylko rower elektryczny, ponieważ już trzeba będzie się wspomagać, żeby trochę ruchu było. I tego Ci życzę, żeby tak było. No, dzisiaj macie dużo Wojtasa na kanale. Już w komentarzach było. A gdzie jest Wojtas? A kiedy odcinek z Wojtasem? Proszę bardzo, dzisiaj Wojtas Wam opowiada różne rzeczy. Może chcecie jakieś odcinki tematyczne? Wojtas zna się na zdrowym odżywianiu, na treningach. Może Wam nawet trening rozpisać, ale to nie jest tanie. Tak nie przesadzajmy. To nie jest tanie, słuchajcie. Wojtas się ceni, nie? Skończył się szlak Krokowa-Swarzewo i teraz dalej Eurovelo 10 lecimy do Pucka. Labirynt w polu kukurydzy, którego nie ma, bo kukurydza musi urosnąć. A na razie no jest zima, no to skąd ma być ta kukurydza? Słuchajcie, w ogóle jak widzę takie obiekty, to czasem mam wrażenie, że no jest to może i ciekawe, ale trochę przypomina złomowisko. Nie sądzicie? Takie zbiór przypadkowych obiektów. Aczkolwiek, no dobra, tu jakiś temat przewodni jest, samoloty, ale widzę też, że lokomotywa jest. No właśnie dla takich widoków warto przejechać się chociaż tą trasą raz. Tutaj mogliby kręcić The Walking Dead kolejny sezon. Akurat takie
miejscu tu zombiaki by atakowały i by się chowali w tych przyczepach kempingowych. Maciek, a jeszcze takie pytanie, jakiej klasy to jest odporności płot? Na zombie? Tak, na zombie. Żadnej, bo zobacz, tu jest przerwa. Tu niestety by się tutaj nie obronili. Tutaj zombiaki by się dostały od razu. Można tutaj z Jasienia na Mewo przyjechać. No, Tylko by mi chyba nie styknęło abonamentu. a baterii? Baterii myślę, że tak, bo tam zasięgi są dobre. O tym mówiłem. No, tutaj jest klasa. Klasa jest. Fajnie. Dobra, staję. Wojta, zmorsujemy? Nie, myślałem, żeby sprawdzić, jak gruby jest lód. Myślałem, że Wojtas powie, to ja podtrzymam Ci kamerę. Sądzę, że skończyłoby się morsowaniem, jakbym chciał sprawdzić. Nie, on już w ogóle nie jest. Parę dni już jest na plusie, to... Nie, no widać, nie? A rzuć kamieniem jakimś. Czekaj. Tylko nie w kaczkę. Tak, ty, myślałem, że nie wyjmie. No, myślę, że mógłbyś popływać. Mógłby, na pewno z tego sprawdzania grubości lodu skończyłoby się to morsowaniem po prostu, nie? Więc nie, ja na razie nie morsuję, chociaż ostatnio czytałem, że to morsowanie to nie jest do końca, że takie dobre. Może wystarczyłoby po prostu głowę wsadzić do zimnej wody na chwilę. Ja bym chciał, żeby Wojtas mi pokazał, jak tą głowę zanurza tak bez wchodzenia. Tak by wszedł na rękach i taką pompkę zrobił do wody. Umiesz tak? Nie. Dosyć długi okres czasu brałem zimne prysznice po prostu w domu. Efekt po zimnym prysznicu, no powiem Wam, wow, jeśli byłem zmęczony i poszedłem pod zimny prysznic, no to pobudzenie było niesamowite. Naprawdę człowiek się mega czuje po takim zimnym prysznicu. Może jednak Polecam. Cię przekonam. Już widzę, że sam się przekonujesz, także... Nie no, blisko. widzę po sobie efekt po zimnym prysznicu, co się dzieje, więc Widzę, że Wojtas sam siebie próbuje przekonać do tego morsowania, więc trzeba będzie mu pomóc niedługo. latem możemy zamorsować. Nie widzę najmniejszego problemu. To mor nazywa się Zatopiony Port. Fajne są takie miejsca na trasie. Można sobie usiąść, zjeść coś. Także już powszechnie znane. No. Tutaj na Eurovelo 10 no to jednak jest ich sporo. A idę tutaj zobaczyć makieta morza. Nie, to jest makieta Zatoki Puckiej i Mierzei Helskiej. Baza lotnictwa morskiego. Tutaj jechaliśmy obok bazy lotnictwa morskiego. To nawet nie wiedziałem, że to jest taki obiekt. Zaraz jedziemy do Pucka. Miejscowości ważnej dla Polski. Odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem 10 lutego 1920 roku. Generał Haller rzucił pierścień do wody. Tak się Polska zaślubiła z Morzem Bałtyckim. Wreszcie mi się już zgadza ta perspektywa, bo widzę horyzont. Jak nie widzę horyzontu, to się czuję niebezpiecznie. To już znaczy, że coś jest nie tak na otwartym morzu. Tak mają ludzie, którzy mieszkają w Trójmieście. A w międzyczasie dotarliśmy do pomnika pana generała Józefa Hallera. Być może on właśnie w tym miejscu wrzucił ten pierścień do wody, tego nie wiemy, ale tak właśnie tutaj jest uhonorowany w Pucku. Dekretem z dnia 25 lutego 1567 król Zygmunt August uczynił miasto Puck bazą królewskiej floty kaperskiej i pierwszym portem wojennym Rzeczypospolitej. W 75. rocznicę zaślubin Polski z morzem w 1995 roku. Tutaj są takie dwie opcje. Jak się wyjeżdża z Pucka i się jedzie w stronę Rzucewa, to można się bujnąć bezpośrednio po klifach. Słuchajcie, bardzo fajna jazda, ale to dzisiaj nie mamy na to czasu ani weny, że po tych klifach błądzić. No albo taką traską jak teraz pojedziemy, po eleganckiej drodze rowerowej.
Także już teraz zaczynamy cisnąć, bo mamy jeszcze plany na wieczór, a to wiecie, czas w miejscu nie stoi, nie? Także trzeba jechać już w stronę Trójmiasta. No szczerze mówiąc, to mam cały dzień zaplanowany z Fidem. I nawet Rozi dołączy wieczorem. Tak? Ale to już A będzie... gdzie ty mnie zabierasz dzisiaj? A ja nie mam zielonego pojęcia. Ale cię zabiorę, bo No to dziewczyny dzisiaj... planują. Dziewczyny planują wyjścia, a my podążamy jak ślepe owce, tak się mówi? Zobaczcie, tych mewo oni tu mają. Ja mnie do Trójmiasta zabrał, u nas zawsze brakuje. Ale no, ale zobacz ile jest ich, tak Tak. na dobrą sprawę. I w jakim ładnym stanie. A słyszeliście, że się spalił magazyn w Gdańsku z mewo? Szczególnie się spalił taki magazyn na Wyspie Portowej, w którym było 1500 rowerów mewo, które tam zimowały. No i niestety teraz na lato no nie wyjadą, bo ich nie ma. No i mamy troszkę mniejszą flotę. Także jak ktoś postawił na dojazdy mewo do pracy, to się może zdziwić. Bo teraz w zimie to nie ma problemu z dostępem do tych rowerów, ale jak się za chwilę zrobi cieplej, to może być ciekawe. Ty jeździsz, Wojtas, na mewo? Mam aplikację Mewo, czasami jeździłem na Mewo, jak jeździłem do roboty, ale tak ogólnie to nie korzystam, dlatego że też na zimę mam drugi rower stary, który możecie zobaczyć na niektórych filmikach, w szczególności na trasie R10 i pierwsza część Green Velo, na nim jechałem. I ten rower Miał mam wreszcie porządny rower, takiego górala 26 cali, a nie taki No. jakiś tam gravel. No i ten rower mam jako zimowy i na takie dojazdy krótkie i z niego głównie korzystam. Ale wiecie co jest najlepsze w Mewo? Jak jedziecie, do tych 25 w miarę idzie, przekraczacie 25 km na godzinę i nagle coś tak kurde ciężko zaczyna działać. I wtedy właśnie wchodzi ten trening. Wtedy No. robisz formę wtedy. To miałem za pierwszym razem, jak jechałem na Mewo. Jadę i nagle tak mi się strasznie ciężko zaczęło jechać. To nic dziwnego, bo ten rower waży około 40 kg. Tak jakby mógł wyjąć baterię, to tam za daleko nim nie dojedziecie. Niestety, ale rowery miejskie muszą być konstruowane w myśl zasady idiotoodporne, Ta, nie żeby mówiąc, nie co można to jest. było ich zniszczyć tak łatwo. I tam daleko, na horyzoncie właśnie kończy się klif i tam prowadzi fajna ścieżka. Także jak macie chęć sobie troszkę pojeździć w terenie, to zdecydowanie polecam. Ale to tak ładnie zrobiony ten szałas. Tutaj Wojtas pierwsi odkrywcy mieszkali. Możesz ty się tu zdrzemnąć. Chcesz się tu zdrzemnąć? Ale zobacz, jak odizolowany jest Elegancko. choinkami. Ja Tak. myślę, że to jest szałas pierwszych Polan. To jest rekonstrukcja chaty słupowej. W takiej chacie to można by się nawet i zdrzemnąć bez namiotu, jakby się tak w lecie jechało. A tutaj jest osada łowców fok. Znaczy taki piec do wypiekania chleba może pierwszego, czy coś takiego. Wojtas, chodź tam podjedziemy na chwilkę, co? Ja wiem, że my nie mamy Do czasu. tej chaty. Za chatę. No nie, no to pewnie, że podjedziemy. Jak już tutaj jesteśmy, to wiecie co, nawet jak jest krucho z czasem, to czasami są takie miejsca i nie podjechać te 20, 50 albo 200 metrów, Tak. to szkoda. Wojtas chce zaparkować w chacie szamana. No. Myślisz, że jakieś zaklęcie mu na gravela rzuci. Nie będę ryzykował, bo bardzo lubię swój rower. Zamienicie go w górala na przykład, ten szaman. No właśnie i tego Słabo bym było? się obawiał. Słabo by to było? No słabo by było. Gravel to gravel, nie jakieś tam górskie, nie jakieś tam trekkingowe. Gravel to gravel i tyle. Także za nami osada łowców fok, ale żadnych fok nie ma. Już wszystkie złowili. Wyłowili całe z Bałtyku. Zostały, chyba jeszcze na Wyspie Sobieszewskiej dużo jest, nie? Się dowiedziały, że to są łowcy i przeniosły się na wyspę po prostu. Pewno taka była historia. Pamiętajcie, z tego kanału możecie się dowiedzieć wielu faktów i to wszystko jest prawda. No właśnie. Ale kilometry, słuchajcie, wchodzą. 41 już mamy dzisiaj. Może za Wojtasem to dam radę. Nie no, ja nie mam takich przełożeń jak on. Co za Marian. 43 poleciał. To na tym trekkingu to spuchnę.
Mam stan przedzawołowy. Wojtas mówi, że tętno 167. Pokazało mi tętno 167. A przy tętnie 110 włącza się alarm. I dzwoni do żony. Dziwny pomiar tętna czy coś takiego. Tu się nie włączył. Teraz jest w trybie sport pewnie. Ale wtedy też był w trybie sport, bo tak jak byłem z wami na rowerach. Technologii Garmina nie ogarniesz. Nie, ale podobno mają bardzo dobre czujniki i dosyć to wszystko tam posprawdzane. To masz zegarka czy czujnika? Z czujnika, A, więc jest takie wiarygodne tętno. się monitoruje chłopak. Zdrowy, dobrze. Tak bierzcie z niego przykład. Po 40 trzeba się monitorować. Słuchajcie, dziękuję za te wszystkie podpowiadajki, jak jeździmy. Odnośnie miejsc, które mijamy i na przykład, które pomijamy. Teraz minęliśmy miejscowość Rzucewo. Także możecie nie pisać, że w Rzucewie jest ładny zamek, pałacyk. My wiemy. Ale już go odpuściliśmy. Już to trzeba kręcić. A teraz jesteśmy w Osłoninie. Osłonino. Tylko jeśli chcesz podjechać na swój podjazd, to lepiej kup sobie samochód terenowy. Kolejka linowa do domu. Tak. Ptaki śpiewają. To jest ich naturalne środowisko, rezerwat przyrody. I na wiosnę zawsze mnóstwo ludzi z aparatami profesjonalnymi stoi i coś tam widzą w tych obiektywach długich. Lornetki, obiektywy i szukają ptaków. Tak. Hello. Uciekło parę kilometrów, których nie było na filmie, ale wszystko przez Wojtasa. On mnie okłamał. On ma tak żelazną kondycję. Ja teraz już nie mogę nadążyć. On sobie postawił ambitny cel, żeby podbić średnią o 1 km na godzinę, bo mieliśmy kiepską. Po prostu moje płuca wyplułem, a uda mi spłonęły. Ale Wojtas mówi, nie no, przecież jest okej. On robi sobie rano ćwiczenia, tak? Wojtuś, rozciągasz się rano. 5 minut. Tylko 5 minut, nie? Tylko 5 minut, już widzę tego 5 minut. To jest pierwsza trasa 50 km w tym roku, więc tam uda trochę czuję. Nie powiem, że nie. O, trochę, nie? Trochę. Nie powiem, żebym nie czuł się na setkę teraz. A teraz jeden z moich ulubionych odcinków. Ostro w dół. Tutaj uważamy na przejazdach, ale tak ogólnie to możemy sobie elegancko cisnąć. Tak jak zauważyliście, taka nieduża różnica między portem w Gdyni a we Władysławowie. Parę kontenerów więcej. Po pierwsze Tam nie było kontenery. kontenerów. Tutaj rybą nie wali, tak. Słuchajcie, 6 dyszek właśnie wjechało. Jeszcze nam tak zostało z 5, podejrzewam. I plan jest taki, że wpadamy na stację Gdynia Główna i każdy swoim pociągiem wraca do domu. Dokładnie. Wojtas leci w stronę Gdańska na Szybką kolej miejską. szybką kolej miejską, a ja biorę PKM-kę i staram się dotrzeć bezpośrednio na Jasień.
Wojta stwierdził, że jednak jedzie na kołach, bo ma za 23 minuty pociąg. To co będzie stało? No dobra. Dokładnie, spróbujemy. Będziemy się Ile tam ścigać z cyknęliśmy pociągiem. dzisiaj? 64 kiloski. No to elegancko, nie? No. Jest ten. Na razie. Jest git. Do Do wieczora. wieczora. Tak jest. No. A z wami do kiedyś tam. Wojtas pojechał do domu na kołach, do Sopotu. A ja mam pociąg dopiero za pół godziny. Także jeszcze małą rundeczkę po Gdyni sobie robię. To już było wiele razy na filmie. No nie będę się z tego śmiał. No już po prostu tak to jest zbudowane, zaprojektowane. Także wszyscy już to chyba znają, tak? Jedziemy i tu robimy teleporcik i jedziemy dalej. Pomyślałem, że jeszcze wyskoczę sobie w molo południowe, zobaczyć statki. No, być w Gdyni, zobaczyć statków. No to słuchajcie. Jest ORP Błyskawica. To była druga w tym sezonie wycieczka z cyklu Zawsze z wiatrem, a i na pewno nie ostatnia. Tutaj widzę, że te wycieczki zyskują coraz więcej fanów. Szlaki w pętli są spoko, ale kręcenie z punktu A do punktu B i przemieszczanie się na początek trasy koleją to również bardzo dobry pomysł. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Możecie napisać, co tam myślicie, czy Wam się podobało, czy się nie podobało. A ja już żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pozdro.